Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tą bluzeczkę. Jest to taki top, bluzeczka ażurowa, bardzo prosta, składająca się w zasadzie tylko z dwóch paneli. Robię te panele szerokie, żeby właśnie też to była luźna taka bluzeczka. Panel tylny oczywiście robimy bardzo prosto, bo robimy taki prostokąt bądź nawet kwadrat, w zależności od tego, czy ta bluzeczka chcecie, żeby była obcisła czy szeroka. A panel przedni robimy sobie z wcięciem na dekolt, żeby oczywiście fajnie się układało przy szyi. I na samym końcu robię sobie takie wykończenie delikatne, dosłownie tutaj nie ma rękawów, ponieważ mój panel jest szeroki, więc szerokość tej bluzeczki powoduje, że te rękawki się tak fajnie układają. I tak prezentuje się wzór w przybliżeniu. Jest to taki mój projekt autorski, takiego zygzaka można powiedzieć. Wzór wykorzystuję do zrobienia bluzeczki, topu. Natomiast Wy możecie również go wykorzystać do zrobienia sweterka, kardiganu, bądź co Wam się tylko podoba, użyć jako część wzoru do dekoracji. Ja Wam wszystko wytłumaczę, jak go tworzyć. Zrobiłam go w taki sposób, że oczywiście robię od tej strony do tej i na wysokość, ale wzór też może fajnie wyglądać w tą stronę. Też zastanawiałam się, czy sobie nie zrobić takiego kardiganu. Jeśli mi się uda czasowo zegrać wszystko, to mam nadzieję, że sobie go zrobię i Wam kiedyś pokażę, bądź wygeneruję firmy, które zdjęcia pokazujące, jak można też sobie stworzyć, jakby wyglądało w innych kolorach taka bluzeczka, bądź też właśnie sweterek. Postaram się krótkiego shorta zrobić, żeby Was zachęcić do stworzenia tego wzoru. Ja oczywiście w trakcie robienia mówię Wam co i jak, ile oczek nabrać, czym się trzeba sugerować. Wy natomiast musicie dokonać sami tych obliczeń i zdecydować, co będziecie robić tym wzorem. Także ja oczywiście Was serdecznie zachęcam. Dziękuję za podnoszenie mojego kanału, można tak powiedzieć, za podbicia, za subskrypcje, za łapki w górę i komentarze, bo to wszystko powoduje, że kanał rośnie. Jeśli chodzi o szydełko, to dopasujcie szydełko do swojej włóczki. Ja tutaj używałam szydełka 3 mm i skorzystałam z włóczki od Kokonki. To jest jeszcze ta włóczka taka czteronitkowa, bawełniana. Niewiele mi tutaj weszło, cały motek miałam, już nawet nie wiem, czy tutaj będzie 1500 metrów, a tutaj w zasadzie niewiele weszło. Ja oczywiście te wszystkie informacje zostawię pod filmem na dole, jakie szydełko, jaka włóczka, ale pamiętajcie, że Wy możecie używać własnych ulubionych włóczek. Po prostu zróbcie próbkę i sprawdźcie, jak ten wzór prezentuje się Waszą włóczką. No to oczywiście ja Was serdecznie zapraszam. Żeby zrobić sobie taką bluzeczkę, musimy wykonać dwa panele. Pierwszy panel robimy tylny i drugi panel przedni. Przedni będzie miał po prostu delikatne wcięcie tutaj na dekolt. Zaczynamy od nabrania odpowiedniej liczby oczek łańcuszka, która będzie stanowiła szerokość Waszej bluzeczki, natomiast wysokość robicie sobie na bieżąco. Musimy nabrać liczbę, która będzie wielokrotnością liczby 3 plus 1. Nie ma znaczenia, czy to będzie parzysta wielokrotność, czy nie, ponieważ możemy tak rozdzielić przy zszywaniu, że panel nieparzysty zostanie sobie w środku. Oczywiście to powiem w trakcie, natomiast ważne tutaj jest, aby zachować tą liczbę łańcuszka, którą Wam podałam, czyli wielokrotność liczby 3, ponieważ taki segment wymaga 3 oczek łańcuszka, żeby właśnie powstał taki zygzak. I oczywiście ja Wam za chwilkę pokażę, jak będziemy tworzyć wzór. Zrobię z Wami małą próbkę, żeby było szybciej i prościej, natomiast obliczenia i to, ile nabrać oczek, musicie dopasować sobie sami. To jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy zrobić próbkę i oszacować, ile zajmuje Wam taki segment, ile zajmują 3 segmenty i odpowiednio sobie przemnażać tą liczbę 3, żeby uzyskać odpowiednią szerokość. Ja moją bluzeczkę robię raczej taką właśnie szerszą, na 60 cm i nabrałam sobie 112 oczek. Natomiast, tak jak mówię, to wszystko zależy od włóczki, której będziecie używać, od szydełka, od grubości, bo taką bluzeczkę możecie sobie zrobić dowolnymi włóczkami, dowolną grubością szydełka, na dowolną szerokość. Ja pokażę Wam wzór, no i oczywiście pokażę Wam, jak zrobiłam swoją bluzeczkę. Więc zaczniemy od próbki. Przydadzą nam się oczywiście znaczniki. Będę pracowała tą samą włóczką, ale w jaśniejszym kolorze, żeby lepiej było widać.
Nabiorę sobie liczbę oczek taką, żeby była wielokrotnością liczby 3, czyli na przykład 5 razy 3 czy 6 razy 3 to będzie 18 plus 1, czyli 19 oczek łańcuszka, czyli 6 razy 3 plus 1, czyli 18 plus 1 to jest 19. Nabieram 19 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tutaj niestety mi zeszło. Ok. 16, 17, 18, 19. Mam 19 oczek łańcuszka i teraz robię oczko brzegowe, którego oczywiście nie wliczam do wzoru. Odwracam mój łańcuszek i będę pracowała na tylnych pętelkach tego łańcuszka. Czyli tak, ten łańcuszek pomijam, ponieważ to jest oczko przejściowe i zaczynam od tego, odwracam i szukam takiej pętelki, która jest z tyłu. Cały rząd przerobimy sobie na początek półsłupkami nawijanymi, czyli robię narzut, wbijam się w tą środkową pętelkę, przekładam włóczkę, pobieram i przekładam przez 3. Jest to taki pierwszy rząd początkowy, staramy się go robić luźno, niezbyt ciasno. Ja też tą bluzeczkę robię trochę w taki sposób, żeby dolny pasek był troszeczkę węższy od górnego wzoru. Ja Wam tego nie wspominałam, ale ten dolny pasek, który tu jest, on troszeczkę zawęża górę, góra się troszeczkę rozszerza i może powstać taki nienaturalny kształt, właśnie takiego trapezu. Oczywiście po wypraniu to się wszystko fajnie ułoży. Ja już ten panel mam wyprany, więc już mam to sprawdzone. Natomiast na początek pokażę Wam próbkę, a potem powiem coś więcej. Dobrze, czyli przerabiamy sobie ten rząd po prostu półsłupkami z narzutem, czyli pętelka, przekładam, pobieram i robię tak zwane półsłupki nawijane. Cały rząd do końca, luźno, staramy się nie zaciskać tych pętelek. Tak samo łańcuszek robimy też luźno. Jeżeli nie umiecie robić sobie luźno, to warto czasami wziąć większe szydełko, zamiast 3, na przykład 3,25 lub 3,5. Wtedy wiemy, że łańcuszek wyjdzie luźniejszy. I teraz przerabiam sobie do końca. Półsłupki nawijane. Jeszcze mi zostało kilka, dosłownie. Dobra, mamy zrobiony pierwszy rząd. To był pierwszy początkowy rząd. Teraz robię oczko do góry, odwracam robótkę na tą stronę. Teraz przygotujemy sobie kolejny rząd, potem już będzie prościej go robić, natomiast na początku będzie takie przygotowanie. Robimy tak, że robię narzut i w pierwszym oczku tutaj pobieram tutaj włóczkę, robię słupek, czyli pobieram, zaznaczam przez 2, pobieram przez 2. Ja tutaj zrobiłam tylko jedno oczko łańcuszka, czyli ten słupek jest troszeczkę mniejszy, będzie niższy niż pozostałe, ale docelowo ta krawędź nie będzie zmarszczona, nic się nie będzie działo, dlatego robię go w taki sposób. Dalej robię 2 oczka łańcuszka, pomijam 2 oczka tutaj, czyli następne 2 oczka pomijamy i w kolejnym, czyli tak zwanym trzecim, a tak naprawdę czwartym od początku łańcuszka, a trzecim, jeśli chodzi o wbijanie, stawiam też tutaj słupek, czyli raz i 2. Czyli mamy słupek, 2 oczka łańcuszka, 2 pomijamy, słupek. I teraz uwaga, na tym słupku będziemy wykonywać 3 półsłupki. Zobaczcie, wkładam szydełko pod słupek, przeciągam włóczkę pod tym słupkiem i robię 1 półsłupek. Raz. Znowu wkładam szydełko pod ten słupek i robię drugi słupek. 2. I znowu wkładam w to samo miejsce
i robię trzeci słupek, przepraszam, półsłupek oczywiście, i czwarty półsłupek stawiamy w oczku, którym robiliśmy słupek, czyli zobaczcie, to nawet się tutaj tak ładnie wyciągnęło, więc widać, stawiam tu czwarty półsłupek i znowu robię 2 oczka łańcuszka, pomijam 2 tutaj, 2 pętelki, czyli raz, 2 pomijam i w trzecim, czyli tutaj w całym oczku powtarzam tą czynność, czyli robię słupek, raz, 2, dalej owijam ten słupek 3 półsłupkami, raz, 2, 3 i w czwartym półsłupek stawiam w miejscu, gdzie był ten słupek, czyli dosłownie w tym oczku, 4 i znowu 2 oczka łańcuszka, 2 pomijam, w trzecim powtarzam sekwencję, słupek, raz, 3 półsłupki, owijam ten słupek i czwarty tutaj i znowu raz, 2, raz, 2, w trzecim robię słupek, stawiam 3 półsłupki, owijając ten słupek i czwarty tutaj i raz, i 2 i mamy tutaj w trzecim, zobaczcie, raz i 2 i na końcu, kiedy skończycie swoją sekwencję, powinny właśnie Wam zostać 3 oczka łańcuszka luźne, dlatego tutaj jest ważna liczba oczek łańcuszka, którą nabierzecie. Robimy 2 oczka łańcuszka i w ostatnim po prostu stawiam słupek tutaj, czyli po prostu słupek. Mamy zakończony rząd pierwszy. Jak już zdążycie zauważyć, on właśnie będzie lekko szerszy niż ta podstawa, ponieważ ja chcę, żeby ona się trochę zawężała, ponieważ cała moja bluzeczka ma być szersza niż ta część. Oczywiście to w praniu się wszystko ładnie ułoży. Natomiast jeżeli nie chcecie takiego zawężania, od razu dla osób zaawansowanych, które spytają mnie, a co zrobić, żeby łańcuszek był taki sam jak ten wzór, to trzeba nabrać wielokrotność liczby 4 i spróbować robić w taki sposób, że właśnie 3 pozostają tutaj i w czwartym robimy, bez zmiany tej kombinacji tutaj. Dobra, przechodzimy do następnego rzędu, czyli robię oczko łańcuszka, odwracam robótkę, jestem na tej stronie. Od razu w tym miejscu stawiam tym razem półsłupek z narzutem. Nie słupek, tylko półsłupek. Zwykły półsłupek z narzutem, czyli niezwykły. Zaczepiam sobie tutaj oczko i teraz będziemy robić taki drugi rząd, który będziemy cały czas powtarzać zarówno pierwszy, jak i drugi na zmianę, czyli to jest druga część wzoru. Po zrobieniu tego półsłupka z narzutem robię 3 oczka łańcuszka i uwaga, będziemy się teraz wbijać na szczycie tutaj tej piramidki. Znajdujemy sobie oczko, które tak naprawdę stanowił pierwszy półsłupek mniej więcej z tego tutaj rzędu, czyli jakby sobie policzyć raz, 2, 3, czwarte oczko, licząc od tego raz, 2, 3, 4. I wiem, że nie zawsze się to dobrze wbije. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wyszukać takie miejsce, gdzie tu był półsłupek, a tu to oczko tak schodzi, gdzie tu mamy już zwykłe oczko łańcuszka. Czyli i tutaj robię półsłupek, tak? Czyli tu był półsłupek z narzutem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek. I powtarzam, raz, 2, 3, 3 oczka łańcuszka. Wyszukuję tej najbardziej takiej górnego oczka tutaj wystającego, pobieram go całe to oczko. Poznacie go po tym, że tutaj już wchodzi na łańcuszek, a tu jeszcze mamy półsłupek, czyli wybieram te takie najbardziej na górze oczko i stawiam półsłupek. I znowu 3 oczka do góry, tutaj się wbijam i półsłupek. Raz, 2, 3. Jeśli wbijecie się tutaj niżej, to zmieni się to tylko to, że zobaczcie, może się inaczej układać ta piramidka, znaczy ten zygzak, więc tak naprawdę trzeba wybrać sobie środkową część. Nie wbijam się też tutaj celowo, bo nie chcę, żeby mi to zmieniało wzoru, więc staram się po prostu wybierać tą pętelkę, która jest tutaj na górze i robię półsłupek. I raz, 2, 3
i ostatnie tutaj zygzak, czyli znowu stawiam na górze półsłupek i raz, dwa, trzy, a tutaj w tym oczku robię półsłupek nawijana, czyli z narzutem, dokładnie w tym miejscu. I tak będziemy powtarzać cały czas te dwa wzory. Zobaczcie, oczko do góry i zaczynamy tak jak tutaj od słupka, czyli ja tutaj sobie robię luźno, nabieram włóczkę, wbieram tutaj pierwszą pętelkę, pierwsze oczko tutaj, postaram się właśnie je tutaj pobrać i w tym miejscu luźno robię sobie słupek. Oczywiście też zaznaczam. I teraz będziemy mieć prościej, bo zamiast odliczać oczka tak jak tutaj, będziemy zawsze stawiać słupek w tych wcześniejszych punktach, gdzie jest półsłupek. Czyli zobaczcie, tutaj pamiętajcie, że robimy 2 oczka łańcuszka, czyli trzeba zapamiętać, że w pierwszym rzędzie robimy 2 oczka łańcuszka, słupek i owijamy, a w tym drugim były 3. Taka wzmianka, bo czasami się po prostu nam może pomylić. Zrobiliśmy 2 oczka łańcuszka, robię narzut i dosłownie wbijam się w to tutaj wcześniejszy półsłupek, stawiam słupek i owijam ten słupek 3 półsłupkami. Raz, 2, 3, czwarte oczywiście bez zmian stawiam tutaj w środku i znowu raz, 2 i znowu stawiam tutaj słupek, raz, 2, owijam 3 półsłupkami ten słupek i czwarty półsłupek idzie do środka. Oj, tutaj mi się nie owinęło. Jeszcze raz. Czwarte do środka. Raz, 2. Słupek. Owijam 3. Raz, 2, 3. Czwarty z powrotem stawiamy tutaj, w tej części, gdzie był słupek. Raz, 2 i jeszcze raz, 2, 3 półsłupki, owijamy ten słupek, czwarty tutaj stabilizujemy ten zygzak w środku, raz, 2 i tutaj mam ostatni punkt do zrobienia, dosłownie, czyli słupek 3 razy, raz, 2 i 3 i czwarty sobie wstawiam tutaj i znowu raz, 2 i tutaj kończę, czyli na końcu stawiam słupek po prostu raz i 2 i znowu oczko do góry, odwracam i powtarzam drugi rząd, czyli w drugim rzędzie robiliśmy półsłupek nawijany. Ja już ostatni raz z Wami przerobię ten rząd. 3 oczka łańcuszka. Wstawiamy słupek tutaj na samej górze tego zygzaka. Tutaj. Ja już tutaj pamiętam, gdzie to jest, ale zawsze można sobie z przodu zobaczyć. 3 oczka łańcuszka. I tutaj dosłownie w tym miejscu stawiam słupek. Raz, 2, przepraszam, półsłupek oczywiście 3 i stawiamy półsłupek. Raz, 2, 3. Proszę Was, patrzcie, co ja stawiam, bo czasami to, co ja robię, nie pokrywa się z tym, co mówię. Wiem, że to jest po prostu taki błąd, ale ważne jest to, co widzicie w ekranie. To nie czasami ja faktycznie mogę się pomylić, za co przepraszam, ale róbcie tak, jak widzicie tutaj. I znowu tutaj na końcu stawiam półsłupek z narzutem. Oczko do góry i powtarzamy, czyli cała sekwencja to są 2 wzory, 2 rzędy. W pierwszym rzędzie budujemy zygzak, w drugim rzędzie uzupełniamy tak zwane braki. I zróbcie sobie taką próbkę właśnie na początek, trochę może być szerszą, trochę wyższą. Najlepiej ją też należy wyprać, bo ja wiem, że ten wzór ma prawo się ułożyć, rozszerzyć, wyciągnąć, no bo oczywiście jest to wzór ażurowy. Ten wzór, tak jak Wam wcześniej powiedziałam,
Tutaj może jeszcze tego tak nie widać, ale już przy większym panelu może ta część się rozszerzać, może się nawet troszeczkę zniekształcić, bo dopóki tego nie wypierzecie, nie zablokujecie, wzór ma prawo chodzić w różne strony. Mi tak właśnie się działo, natomiast ja już wybrałam swój panel pierwszy, zanim w ogóle zaczęłam to nagrywać, więc wiem, że ten panel się po prostu ułoży ładnie po wypraniu. Oczywiście trzeba pilnować liczby oczek, liczby takich zygzaków, no bo jeżeli tutaj coś kombinujecie, no to wiadomo, że się nie wyprostuje, jeżeli czegoś nam braknie. I zobaczcie, ja nabrałam 19 oczek łańcuszka i 19 oczek łańcuszka mniej więcej daje mi 11 cm, czyli wiem, że jeżeli chcę rozszerzać tą bluzeczkę o 11 cm, to muszę rozszerzyć o 19 oczek łańcuszka. Tak samo można podzielić sobie mniej więcej o połowę. Jeżeli o 5 cm, to wiadomo, mniej więcej trzeba dopasować wielokrotność liczby 3, czyli prawdopodobnie to będzie 9 plus 1, 10 oczek, tak? Na przykład, coś takiego. To jest mniej więcej, ponieważ nigdy nie dobierzemy dokładnie co do centymetra, ponieważ jest to wzór ażurowy, on się rozszerza i nie da się co do centymetra go tak dokładnie zrobić, bo jest wymagana liczba oczek, wielokrotność liczby 3 plus 1. Dlatego ta bluzeczka ma być dla mnie szeroka, ma opadać na ramiona, robię ją tylko z 2 paneli. Oczywiście ja też pokażę Wam, jak pewnie już widzieliście, będzie wyglądać na przykład sweterek, kardigan tym wzorem. Myślę, że można popróbować różne części garderoby. Natomiast wracając do mojego panelu. Ten panel już mam zrobiony na tył i on już został wyprany. No nie do końca, bo górę musiałam jeszcze dorobić, bo mi brakło. I góra może troszeczkę w kamerze wyglądać na bardziej ściaśniętą, no bo właśnie nie została jeszcze wyprana. I ten panel po wypraniu, kiedy ładnie go ułożycie, rozłożycie, naprawdę pomimo, że mógł się Wam gdzieś zakrzywiać, będzie ładnie się układał. Dlaczego ja wyprałam? Dlatego, że nigdy nie wiem, po wypraniu, jakbym zrobiła całą bluzeczkę, nigdy nie wiem, jak bardzo by mi się rozciągnęła, więc ja wolę część robótki, którą robię, wyprać na bieżąco i sprawdzić, ile jeszcze mam żertów dorobić. Tak wolę. Natomiast oczywiście, jeżeli Wy zrobicie swój panel, zobaczcie, to jest mój panel przedni. On de facto wygląda na krótszy, wygląda na zakrzywiony, bo nie był jeszcze wyprany i ta linia brzegowa też nie jest dobrze rozciągnięta. Natomiast dlatego ja wolę, zanim zszyję, te panele sobie ułożyć na płasko, na równo i sobie je ładnie wyrównać. Wzorek ażurowy, który po prostu rządzi się prawem zygzakowym, może się w ten sposób czasami nam układać, natomiast to wszystko ładnie idzie wyprostować sobie w praniu. I ja tutaj chciałam Wam właśnie pokazać, jak wygląda ten wzór przed wypraniem. Co prawda może niewielka jest taka jakaś różnica tutaj widoczna, no ale ja widzę, że to jest po wypraniu, one się ładnie tutaj prostują, boki, brzegi, wszystko wyprostowane, natomiast przed jeszcze tutaj rządzi się swoim prawem. Słuchajcie, pierwszy panel tylny musi być odpowiednią już wysokość i szerokość, natomiast panel przedni robimy trochę krótszy, ponieważ będziemy dorabiać, będziemy pomijać tak naprawdę część na dekolt, żeby nam tutaj przy szyi nie przeszkadzało. I ja tak, policzyłam sobie liczbę rzędów, ile mam zrobione w tylnym panelu i postanowiłam, że w przednim panelu będę miała o prawdopodobnie 4 rzędy mniej. Raz, 2, 3, 4, chyba tak, jeszcze muszę to przeliczyć. I kończymy przedni panel w miejscu, w którym uznajemy, że wysokość dekollu będzie na przykład niższa o 4 rzędy. U mnie to jest o 4 rzędy, więc te 4 rzędy wykonam tylko na ramiona. Pominę część na dekolt i wykonam tylko na ramiona. To będzie najprostszy dekolt świata, bo nie będę robiła żadnych takich półłuków i takich rzeczy, ponieważ przy wzorach ażurowych te dekolty, nawet jak zrobi się w kwadrat, po ładnym obrębieniu one się ładnie układają właśnie w taki półłuk, więc nie ma sensu kombinować, tworzymy najprostszy dekolt i ja Wam pokażę, jak to zrobić. Dobrze, więc po prostu wyznaczamy sobie środek, odliczając porówno z każdej strony taką samą przestrzeń na ramiona. Ja odliczam te dziurki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dziurka.
I to samo z tej strony. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 dziurka. W środku zostaje mi tam nieparzysta liczba, tak jak wcześniej wspominałam, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby sobie w środku zostawić taką szerokość, która będzie odpowiednia. No ja tutaj zostawiłam sobie 27 cm, ale wiem, że i tak będę jeszcze to obrębiała, i tak jak się zrobi taki podkrój, to jest i tak szerzej, więc ja takie 25 do 28 cm zawsze zostawiam i tak mi tutaj weszło. Natomiast oczywiście, gdy robicie przedni panel, to robi się go bardzo prosto. Po prostu kończymy w miejscu, w którym ja sobie wyznaczyłam i zawracamy. Czyli tak, jestem na tej stronie, gdzie zaczęłam robić sobie tą część tego zygzaka i teraz zaznaczyłam sobie tutaj 11 dziurkę, no i tutaj punkt, w którym de facto muszę skończyć. Więc żeby zakończyć tą część, nie mogę tworzyć zygzaka, tylko muszę dokładnie zakańczać, jak zakończyło się tutaj, czyli właśnie tym słupkiem tutaj akurat w tym wypadku, ponieważ oddzielam na tej stronie, gdzie robię ten zygzak, czyli tak naprawdę na prawa strona, to jest moja prawa strona w miejscu, gdzie jest, tworzę tą część takiego pierwszego wzoru. I zobaczcie, robię 2 oczka łańcuszka i zamiast tworzyć właśnie tutaj dalszą część wzoru, kończę tutaj, więc po prostu w tym miejscu stawiam zwykły słupek. Robię oczko do góry i zawracam. I teraz po prostu buduję sobie tylko te rzędy, które dotyczą tego ramienia. Raz, dwa, trzy. I tutaj oczywiście słupek, półsłupek. I to samo trzeba stworzyć z drugiej strony, czyli zbudować tylko część wyższą na ramię, taki po prostu prostokącik, odcinający właśnie tą część. Natomiast ponieważ zaczynałam oddzielanie z prawej strony, czyli szłam tutaj tym zygzakiem, no to oczywiście też tutaj z tej strony muszę zacząć. Tutaj oczywiście trzeba doczepić włóczkę, czyli w miejscu, gdzie mam wpięty znacznik, dokładnie właśnie w tym półsłupku. Pomimo że ja tu robię na czarnym, to oczywiście wzór już znacie i wiecie, jak to zrobić. Natomiast, żeby zrobić drugie ramię, trzeba sobie po prostu zrobić pętelkę i doczepić włóczkę w tym dokładnie miejscu. Czyli sobie zrobiłam oczko łańcuszka, no i tutaj zaczynam od słupka, tak? Czyli jak gdyby to jest moja teraz krawędź, następnie robię 2 oczka łańcuszka i wykonuję ten wzór z pierwszego rzędu, czyli właśnie ten zygzak, tak? Czyli tak naprawdę to jest po prostu zrobienie wyższej części ramion, pominięcie części na dekolt, a ponieważ robię to bez żadnych kombinacji na prostokąty, więc tutaj po prostu wyznaczam krawędzie, które mi zaczynają i kończą i na tym cała ta filozofia polega. Więc ja zbuduję sobie tą część dosłownie tyle, te 4 rzędy, które mi brakują tutaj, z jednej i z drugiej strony. Wypiorę te 2 panele, żeby teraz już oba były wyprane, żeby mi się lepiej zszywało. No i pokażę Wam, jak można sobie właśnie jeszcze zakończyć tą bluzeczkę. Ja już mam zrobione 2 panele. Oczywiście też wyprane, bo miałam już pierwszy wyprany, więc drugi też. Teraz będziemy zszywać. Zaczynamy zszywanie od ramion. Ja sobie tutaj zszyłam jedno ramię. Układamy bluzeczkę w taki sposób, żeby oczywiście prawa strona była do prawej. Tak naprawdę nie jest to jakoś mega ważne, którą sobie prawą stronę wybierzecie, ale na przykład ja sobie uznałam, że w rzędzie, kiedy robiłam te półsłupki tutaj, w tą stronę, to mam tą prawą stronę i układam do środka i oczywiście zaczynam zszywanie. Tutaj mam położona tak naprawdę od tej strony jest część przód, a tutaj mam tył, ponieważ zajmę się zszyciem teraz tego ramionczka. Ja tutaj chciałam tylko szybciutko pokazać dla osób, które jeszcze może nie wiedzą jak. Oczywiście u mnie na kanale jest mnóstwo takich może niepotrzebnych już porad dla osób, które często oglądają, ale też staram się uwzględniać osoby, które są nowe, więc to sobie zawsze można przewinąć, komu nie pasuje. Chodzi o zszywanie. Oczywiście ja zostawiam czasami sobie po prostu dłuższą włóczkę, jeżeli jej nie mam, to doczepiam i zszywam zawsze szydełkiem, oczkami zazwyczaj ścisłymi. Czyli biorę sobie szydełko, zazwyczaj trochę mniejsze, żeby mi się lepiej pracowało. Pobieram jedną pętelkę, drugą pętelkę, przeciągam,
oczko ścisłe. I tak będę zszywała również tą część, że pobieram pętelki. Oczywiście tutaj staram się wyciągać, wiem, że jest czarna włóczka, ale tak, tu gdzie były oczka łańcuszka, po prostu wbijam się w środek i pobieram jakąkolwiek tylną pętelkę. I tutaj również z tej strony, wiem, że tego nie będzie widać, natomiast ja tylko tak po prostu mniej więcej chcę Wam pokazać. Też jakąkolwiek pętelkę pobieram i zamykam. Tutaj te oczka ścisłe u mnie wiem, że były po 3 oczka łańcuszka, więc staram się nie robić zbyt ciasno, żeby się właśnie ten szef zbytnio nie naciągnął i nie kurczył, więc dokładnie staram się pętelka po pętelce tutaj wszystko sobie zszyć. W miejscu, gdzie mam ten półsłupek, to mam ułatwioną sprawę, półsłupek do półsłupka i zszywam. Zachowuję jakby nakładalność wzoru, żeby ładnie tutaj to wyglądało, przerwa do przerwy. No i oczywiście zszywam do momentu, gdzie mam ten rękaw. Tutaj ja już sobie tą jedną część zszyłam. Jeśli będę zszywała w taki sposób, to właśnie tutaj mam to łączenie szydełkowe, które jest bardzo mało widoczne. Potem oczywiście po zszyciu tej części na dekolt zszywamy sobie w taki sam sposób część boczną. Oczywiście też zostawiając już sobie otwór na rękaw, ponieważ tutaj tak naprawdę ja nie robię długiego rękawu, ale trzeba sobie oczywiście zostawić tyle samo rzędów z tej strony, co z tej strony i mniej więcej tyle samo po obu stronach. Tutaj, jeśli chodzi o długość rękawa, to ja zazwyczaj te 20 cm zostawiam. Oczywiście to może być nawet szersze, 25 może też fajnie się wtedy układać. Więc zszyję tą część po bokach, ramionach i pokażę Wam, jak sobie wykończyć tą bluzeczkę. Ok, moja bluzeczka już zszyta, mam teraz ją na prawej stronie. Oczywiście zostawiłam sobie taką dłuższą część tutaj na rękaw, taką szeroką, żeby to było luźne, ładnie się układało. No i przyszła teraz pora, żeby sobie obrębić krawędzie. Będę obrębiała dosłownie wszystkie, czyli ściągacz, można powiedzieć, na ramiona, dekolt i nawet dół. Dół dlatego, że on może być już po wypraniu szeroki, nierówny, rozszerzony, dlatego ja postanowiłam, że sobie go właśnie obrębię i już go zrobiłam. Ja Wam pokażę, jakiego wzoru będę używała, pokazując tutaj na dekolcie. Natomiast dół jest najprostszy, ponieważ na dole mieliśmy tutaj właśnie półsłupki, więc to było proste, żeby pobrać sobie po prostu oczka i sobie tak w ten sposób ładnie obrębić. Jeśli zrobiliście sobie zbyt szeroką bluzeczkę, to można sobie wziąć na przykład jeszcze mniejsze szydełko. Ja sobie wzięłam 2,75, żeby obrębić sobie ładnie i żeby się ładnie bluzeczka zaokrągliła, ale to już musicie sobie po prostu sami dopasować. Ja natomiast teraz skupię się na tym dekolcie, żeby pokazać Wam, jak zacząć. Zaczynam mniej więcej tutaj, gdzie było łączenie. Oczywiście jestem na prawej stronie, czyli na dowolnym łączeniu ramion. Akurat będę szła w tą stronę, więc jestem w tym miejscu i w tym miejscu doczepię włóczkę. Wiem, że mam czarny kolor i nie będzie zbytnio widać, ale tak naprawdę tutaj nie ma żadnej filozofii, bo ja będę robiła to bardzo intuicyjnie, bardzo losowo, nie licząc w ogóle oczek. Będę po prostu chciała tylko uzyskać ładne wykończenie. Czyli tak, doczepiam włóczkę, tutaj sobie zaczepię, mam. I teraz tak, ja postanowiłam, oczywiście Wy możecie sobie dowolnie to obrębić, że będę wbijała się w różne miejsca losowe i będę je owijała półsłupkami nawijanymi. Czyli zobaczcie, robię sobie narzut, wybieram sobie pierwsze mniej więcej oczko, krawędź, przeciągam włóczkę i przeciągam przez 2 pętelki od razu. Tutaj zaznaczę tą pierwszą pętelkę, żeby było coś widać w taki sposób. I teraz wybieram dowolne miejsca, w których będę się wbijała. Tutaj wiem, że był półsłupek, więc po prostu wbiję się tutaj i zrobię drugie półsłupek nawijany. W miejscach, gdzie mam tutaj te dziurki, będę raczej robiła po jednym półsłupku, bo nie chcę, żeby ten dekolt był szeroki, raczej chcę, żeby się zawężał. Więc ilość takich oczek, które sobie wstawicie, będzie miała tak naprawdę wpływ na to, czy dekolt się rozszerzy, czy zawęzi. Znaczy rozszerzyć to się nie powinien, ale jak bardzo się oczywiście zawęzi. Czyli mniej więcej staramy się wybierać
takie miejsca, w których widzimy, że chcielibyśmy, żeby jednak troszeczkę się zawęził. Ja ten dekolt mam szeroki, więc po prostu w tych dziurach takich większych będę stawiała mniej tych półsłupków, przepraszam, oczek ścisłych z narzutem oczywiście. Tu, gdzie tutaj widzę, że muszę, no to wstawiam sobie, tak żeby to ładnie wyglądało, natomiast tak naprawdę ja to robię intuicyjnie bardzo. W ogóle nie liczę tutaj tych oczek, bo tutaj mi nie jest to do niczego potrzebne, żeby jakaś liczba konkretna była. Po prostu sobie obrębiam dookoła. Też tutaj obrębiając, jak mam taki łańcuszek, to wbijam szydełko pod, nie podbieram żadnych oczek, żadnych pętelek, bo dzięki temu to obrębienie będzie ładniejsze, jeżeli sobie zrobicie dookoła po prostu. Oj, oczywiście już tutaj w ten sposób. I tak muszę przerobić dookoła. Dokładnie powstanie mi takie obrębienie. Sprawdzamy, czy one nie jest zbyt ściśnięte, żeby się też bluzeczka nie marszczyła. Czyli po prostu tam, gdzie czujemy, że za bardzo się nam zawęża, musimy po prostu dać w tym miejscu więcej tych oczek ścisłych z narzutem. Nawet tutaj dwa razy da się owinąć przy łańcuszku. Więc jeżeli jest jakiś szeroki łańcuszek, widzicie, że że trzeba go jakby więcej obrębić, to nie ma problemu, można sobie, tak jak tutaj, jakbym dała tylko jedno oczko, to by mi się zbyt zawęziło, więc po prostu obrębię dwa razy, czyli dam te dwa półsłupki nawijane. Dobra, zrobię sobie dookoła. Ok, obrębiłam sobie dookoła cały tutaj brzeg. Natomiast oczywiście Wy musicie sobie dopasować do swojego dekoltu ilość tych właśnie takich półsłupków wstawianych. Mi się sprawdziło dwa półsłupki tutaj w tej dziurce, przepraszam, oczka ścisłe nawijane oczywiście tutaj w tych przestrzeniach i jedno tutaj, dwa tutaj, jedno tutaj. I dzięki temu nie mam takiej szerokiej tej przestrzeni. I teraz oczywiście jestem tutaj na początku i połączę sobie tutaj te dwie krawędzie. Natomiast ja jeszcze teraz będę już pracowała w okrążeniu, czyli wyjątkowo sobie tutaj połączę, żeby to tak ładnie wyglądało. I od następnego oczka też robię już oczka ścisłe, ale wybieram tylko tą tylną pętelkę od oczka. Mam nadzieję, że tutaj w miarę mi się uda Wam to pokazać. Jak tworzyliście tutaj te pętelki, to każda pętelka ma właśnie przednią i tylną. I jak będziemy robić tylko w tylną dookoła, to powstanie Wam właśnie taki fajny ściek, wyrównujący. I tutaj trochę muszę przerobić, żeby Wam pokazać. Oczywiście tutaj wiem, że tego nie będzie dokładnie widać. No niestety ja też czasami potrzebuję sobie zrobić czarne bluzeczki. Ale to są zwykłe oczka ścisłe z narzutem w tylną tutaj pęteleczkę dookoła. Ja już kiedyś pokazywałam ten wzór, więc mam nadzieję, że gdzieś tam widzieliście już ten filmik. I tak można robić dookoła do momentu, kiedy uzyskacie odpowiednią nawet wysokość, zawężenie. To jest wzór, który można sobie cały czas dookoła tworzyć. Tak jak tutaj widzicie, ja zrobiłam 3 okrążenia, później zamknęłam oczkiem ścisłym i jakby jest takie wyrównanie. To jest właśnie ten wzór, dzięki któremu można sobie ładnie zaokrąglić. I tak, to trzeba zrobić na dekolcie i to trzeba również zrobić sobie tutaj na ramionczkach. Z tym, że na ramionczkach już wypadałoby policzyć sobie te oczka ścisłe z narzutem, żeby drugie ramionczko też wyszło takie same. Czyli zaczynamy na przykład tutaj w miejscu, gdzie mamy szef i mniej więcej staramy się tak tworzyć te półsłupki, żeby mniej więcej liczyć tą liczbę. Tutaj mamy takie krateczki, więc być może trzeba w szerszej krateczce wstawić 2 półsłupki, przepraszam, cały czas mówię półsłupki, oczywiście oczka ścisłe z narzutem, raz 1, raz 2, w zależności od tego, jak to się będzie układać i czy chcecie bardzo zawęzić, czy mniej, to też jest oczywiście od Was zależne. To jest cały czas ten sam wzór, cały czas robienie tego samego dookoła, oczek ścisłych z narzutem, a drugi rząd już są w tylną pętelkę, trzeci też w tylną pętelkę i do momentu, aż po prostu uzyskacie taki docelowy efekt, który chcecie tutaj stworzyć. To jest w zasadzie wszystko, ponieważ to jest, ja nie będę pokazywać tego wzoru na wszystkich możliwych tutaj dziurach, bo to by było bez sensu. Oczywiście sposób wykańczenia
jest prosty, możecie sobie zrobić też swój, możecie sobie zaplanować jakiś ściągacz raglanowy, reliefowy, przepraszam, i też można sobie w jakiś inny sposób to stworzyć. No ja skończę moją bluzeczkę i pokażę Wam efekt końcowy. Ja już skończyłam bluzeczkę, zszyłam, wykończyłam, obrębiłam, no i oczywiście jeszcze raz ponownie wyprałam, żeby ponownie ładnie się ułożyła po tym zszyciu, potem po tych ściągaczach i wszystko zrobiłam tak, jak Wam powiedziałam, tutaj tym samym wzorem, tak samo. Natomiast moja bluzeczka oczywiście jest szeroka, po wypraniu może się zdarzyć, że ponownie będzie tutaj ten pasek szeroki. Co prawda ja chcę, żeby był taka luźna i szeroka, ale jeżeli uznacie, że ona Wam za bardzo jeszcze odstaje, pamiętajcie, że na końcu możecie jeszcze zrobić całe okrążenie oczkami ścisłymi. Zwykłymi oczkami ścisłymi też może być w tylną pętelkę bądź w całą i te oczka ścisłe, one naprawdę mocno też zaciskają tą robótkę, one ją jeszcze tak zawężają, więc to jest jeszcze taki dodatkowy pomysł, jeśli chcielibyście właśnie sobie zawęzić. Natomiast dekolt oczywiście mi się też ładnie tutaj zawęził, więc myślę, że jest idealnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki top, taka bluzka. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Także do zobaczenia. Pa, pa.